Dosyć ciężki, jest taki naprawdę solidny, budzący zaufanie. Fajne jest, sprytne to wyprowadzenie przewodu przez oś kółeczka. O, spróbuję Wam tutaj jeszcze raz pokazać do kamery zasadę działania tego zwijacza przewodu. Tę pokrywę odchylam, zdejmuję tę całą plastikową obudowę. Mam już tutaj bardzo ładnie widoczny cały ten silnik zamocowany w środku odkurzacza. O, mam już cały silnik wyjęty. Uważam, że można to dosyć łatwo i szybko przy kolejnym tego typu odkurzaczu rozmontować. Widać jednak bardzo podobieństwo pomiędzy tymi konstrukcjami na 6 mm, 9×6. No i wirnik silnika zaczyna się obracać. Przyznaję, że mnie najbardziej zawsze ciekawi szukanie w polskich urządzeniach takich nawiązań. Tym kondensatorem przeciwzakłóceniowym do dołu był ten silnik włożony. I tak samo go tutaj wkładam. Powinno to być założone w tę stronę, czyli to powietrze wylatuje tędy, rozchodzi się. Zakładam tutaj tę tylną pokrywę razem ze zwijaczem. Tak, wszystko działa. I tu mamy jeszcze takie ciekawe urządzenie, które wygląda troszeczkę jak jakaś membranka. Wkładam worek na kurz, zamykam, włączam. Cześć! Dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony temu odkurzaczowi Electrolux. To jest model Z325 z połowy czy z drugiej połowy lat 70., czyli odkurzacz mniej więcej 50-letni. Mam tutaj jeszcze na stole model 730, ale jemu poświęcimy trochę uwagi i nim zajmiemy się w jednym z następnych odcinków. Obydwa te odkurzacze pochodzą z kolekcji Jacka, któremu bardzo za ich wypożyczenie tutaj do prezentacji na kanale dziękuję. I jeżeli dobrze pamiętam, to obydwa te odkurzacze, oczywiście obok innych eksponatów, były już prezentowane wiosną 2024 roku na dużej wystawie odkurzaczy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Jeżeli mi się uda, to spróbuję Wam tutaj pokazać kilka ujęć, na których powinno być te odkurzacze już podczas tej wystawy widać. My tutaj na kanale oczywiście Electroluxy już oglądaliśmy, aczkolwiek najczęściej były to jednak bardzo zabytkowe, bardzo stare modele, mniej więcej z lat międzywojennych. Oglądaliśmy tutaj już kilka Electroluxów 5 z początku lat 20. Electroluxa 5 przywiezionego do Polski z Francji, Electroluxa 5 przywiezionego z Niemiec. Nawiasem mówiąc, mam jeszcze tutaj w warsztacie takiego Electroluxa 5 wypożyczonego od pana Wojciecha, w którym trzeba przewinąć silnik, trzeba wymienić wadliwy wirnik. Już dosyć długo ten odkurzacz u mnie leży. Będę musiał się nim wreszcie zająć. Może przynajmniej to przewinięcie silnika w najbliższym czasie zrobimy, no a potem będziemy szukać pasującego wirnika do niego. Oglądaliśmy tutaj też inne przedwojenne modele Electroluxów. Na pewno był film o Electroluxie 7 przywiezionym z Austrii. Bardzo ciekawy i dość rzadko spotykany odkurzacz. Na pewno był tutaj też film o Electroluxie 11 przywiezionym z Francji. Pięknie zachowane urządzenie. Był tutaj też film o Electroluxie 12 z drugiej połowy lat 1930. I tak naprawdę jeszcze tych Electroluxów z okresu międzywojennego jest sporo do zobaczenia. Będziemy tutaj je w kolejnych odcinkach w tym roku oglądać. No a ja cieszę się, że mamy też taki jednak trochę w cudzysłowie nowszy egzemplarz Electroluxa do obejrzenia dzisiaj. Także żeby nie przedłużać tego odcinka, ten model 730 na razie odstawiam, ale nim też się niedługo zajmiemy. Tutaj chyba jest uszkodzony zwijacz przewodu, bo nie mogę tego przewodu zwinąć, także ten odkurzacz na razie odstawiam, a my zajmujemy się tym Electroluxem Z325. Ok, mamy teraz troszeczkę więcej miejsca na stole warsztatowym. Możemy trochę dokładniej obejrzeć ten odkurzacz. Z przodu wlot powietrza, nawet jest jeszcze, zobaczcie, w środku worek na kurz przewidziany do różnych modeli Electroluxów od Z317 do D711. Lux Original, oryginalny worek, nawet coś w nim jeszcze jest. Tutaj od razu fajna rzecz, znajduje się z przodu, może ja zrobię zbliżenie, taka regulacja. O, tutaj z przodu znajduje się taki dość charakterystyczny element tego modelu odkurzacza, czyli pokrętło
z regulacją. Zapewne chodzi o tą automatyczną kontrolę, automatic control. Zależnie od tego, jak pokręcimy tym pokrętłem, tutaj pokazuje się większa lub mniejsza liczba takich kreseczek niebieskich. Nie wiem, teraz jest ich chyba 6. O, teraz jest 1, 2, 3 i tak dalej. Jest tutaj w środku taka naklejka w języku niemieckim od 5 kreseczek czy 5 kreseczek normal, czyli normalna praca, od 1 do 3 schaltet ab bei geringer Beutelfüllung. Czyli wyłącza się przy niewielkim zapełnieniu worka. No, przyznaję, że nie jestem pewien, na jakiej zasadzie miało to działać. Tutaj bardzo brakuje mi instrukcji obsługi tego odkurzacza. Tak jak ja to rozumiem, to zamknijmy to przy ustawieniu, powiedzmy, nie wiem, tych 3 albo 2 kreseczek. Jeżeli worek był wypełniony tylko w niewielkiej części, prawdopodobnie odkurzacz powinien się wyłączyć. Albo być może zapala się, czy wyłącza się w takim razie tutaj jakiś wskaźnik zapełnienia tego worka. Przyznaję, że nie miałem z tym nigdy do czynienia i nie wiem dokładnie, jak to działa. Spróbujemy to w dalszym przebiegu tego odcinka ustalić. W każdym razie to jest taka dosyć charakterystyczna cecha tego modelu Electroluxa Z325. Tutaj na górze wylot powietrza jeszcze z takim dodatkowym filtrem, no i z tyłu mamy włącznik, wyłącznik, który można było obsługiwać nogą i przycisk zwijacza przewodu. Co ciekawe, to nawet teraz chyba też dosyć fajnie widać, ten przewód jest wyprowadzony tutaj przez kółeczko. Zwijacz jest, o ile pamiętam, sprawny, tak. Fajne jest, sprytne to wyprowadzenie przewodu przez oś kółeczka. Z tyłu mamy 2 śruby mocujące pokrywę silnika. Zobaczymy, czy w ten sposób się po ich odkręceniu rzeczywiście do silnika dostaniemy. Tutaj z boku ładne napisy Electrolux. Tutaj chyba jeszcze, tak jak widziałem na zdjęciach, były takie, no nie wiem, wkładki jeszcze z niebieskim kolorem. Nie wiem, czy tu były jeszcze jakieś napisy, czy było jakieś logo Electroluxa, czy tylko takie jakby guziczki w takim niebieskim kolorze. W każdym razie to musiało się z obydwu stron, widać tutaj jeszcze resztki kleju, musiało się to odkleić i gdzieś odpaść. Od spodu 2 kółeczka z tyłu, 1 kółeczko z przodu, tutaj jeszcze taka metalowa listwa, no i jest tabliczka znamionowa, od razu możemy rzucić na nią okiem, logo Electrolux, Made in Germany, czyli model odkurzacza wyprodukowany w Niemczech, prawdopodobnie w fabryce w Berlinie Tempelhof. Jest model Z325, numer produktu 9006207 i numer seryjny 741 czy 741. Tutaj nawiasem mówiąc, na tej tabliczce znamionowej jest jeszcze kilka innych symboli. Jest taki kwadratowy symbol urządzenia w drugiej klasie ochronności, czyli takiego, które nie wymagało przewodu z uziemieniem. Jest znaczek VDE, czyli Niemieckiego Związku Elektrotechników. Jest taki znaczek potwierdzający, że urządzenie spełnia normy pod względem ochrony przed zakłóceniami. Jest tutaj podane napięcie znamionowe 220 V, prąd przemienny, 50 Hz częstotliwość sieci i 900 W moc tego odkurzacza. A sama tabliczka jest w taki dość ciekawy sposób tutaj zamontowana, nie przynitowana, tylko wsunięta jakby w taką ramkę. Także można było ją w razie czego, w zależności od modelu prawdopodobnie, czy od numeru, tutaj wymienić. Tak jak powiedziałem, nie jestem pewien, z którego roku rzeczywiście ten odkurzacz pochodzi. I tutaj jest troszeczkę rozbieżność, bo patrzyłem sobie na różne strony internetowe z kolekcjami odkurzaczy Electrolux. Na jednych było napisane, że ten model Z325 był produkowany od roku 75 do roku 79. Na innej było napisane, że co prawda także produkcja rozpoczęła się w 75 roku, ale trwała aż do 82. A nawet trafiłem na jakąś taką stronę z częściami do Electroluxów, gdzie był podany ten model i jako daty produkcji było tam napisane 73-78. Ale najczęściej powtarzała się ta data 1975 jako rozpoczęcie
produkcji tego modelu, no i na pewno do końca lat 70., może nawet, tak jak znalazłem w jednym miejscu, gdzieś do wczesnych lat 80. trwała produkcja tego modelu. W tej chwili bardzo bym się nie martwił tym, że nie jestem w stanie dokładnie ustalić, z którego roku pochodzi ten odkurzacz, bo jak będziemy odwiedzać kiedyś Jacka w Olsztynie, to obejrzymy sobie całą kolekcję jego odkurzaczy Electrolux i myślę, że będzie on w stanie o historii tych różnych modeli powiedzieć znacznie więcej i będzie też w stanie dokładniej troszeczkę te eksponaty ze swojej kolekcji datować. To jest właściwie wszystko, co tak z zewnątrz o tym odkurzaczu można powiedzieć. On jest dosyć ciężki, jest taki naprawdę solidny, budzący zaufanie. Ostatnio oglądaliśmy taki włoski odkurzacz z początku lat 70., chyba z 72 roku, o dumnej nazwie Queen Lux Turbojet, no ale tamten odkurzaczek w porównaniu z Electroluxem sprawiał wrażenie raczej zawodnika wagi lekkiej, bo był taki naprawdę leciutki, cały plastikowy. No ten oczywiście też jest w dużej mierze wykonany z plastiku, ale czuć, że jest to jednak porządna, solidna maszyna. Tutaj nawiasem mówiąc, jeszcze pomiędzy wyłącznikiem a tym przyciskiem od zwijacza przewodu jest jeszcze coś, co wygląda jak takie malutkie gniazdko elektryczne. Jest tutaj napis Max 150 W i przypuszczam, że było to gniazdko do podłączenia jakiejś, może nie wiem, jakiejś turboszczotki do tego odkurzacza. W każdym razie jakichś akcesoriów, które można było tutaj prawdopodobnie z tym odkurzaczem używać. Ja niestety do tego odkurzacza nie mam żadnych akcesoriów i nie mam też instrukcji obsługi. Prawdę mówiąc, nie jestem pewien, czy akcesoria u Jacka się znajdują, czy kupił on tylko sam też ten odkurzacz. No ale jeżeli ktoś taki odkurzacz ma w kolekcji, to na pewno będziecie wiedzieli, co tutaj można było podłączyć, a mam nadzieję, że też uda się z czasem zdobyć jakąś ładną instrukcję obsługi, gdzie będzie to opisane. No dobrze, to jest chyba wszystko, co tak z zewnątrz o tym odkurzaczu można powiedzieć. Ja bym się teraz wziął za jego rozmontowanie. Tutaj, szczerze mówiąc, bardzo dużo jakichś śrub nie ma. Są tutaj dwie śrubki i chyba dwa nity, którymi przyczepiona jest ta podstawa odkurzacza i jednocześnie zawias przedniej pokrywy. No i są tutaj z tyłu dwie śrubki na tej pokrywie, prawdopodobnie trzymające całą tę pokrywę silnika. Więc ja bym spróbował postawić ten odkurzacz teraz pionowo. Zastanawiam się, jak to najlepiej zrobić. Chyba w ten sposób. O, na rogu stołu. I spróbujemy teraz odkręcić tę pokrywę silnika. No dobrze, mam już ten odkurzacz postawiony pionowo. Biorę sobie śrubokręt krzyżakowy i spróbuję tutaj odkręcić te dwie śruby. No i co? I wydaje mi się, że będę teraz w stanie zdjąć tę pokrywę silnika. Zobaczcie, tutaj nawet nie jest to na stałe połączone przewodami. Tutaj są po prostu takie dwa styki w tym zwijaczu przewodu, które dotykają do takich okrągłych blaszek na obudowie silnika i nawet nie jest to, tak jak ostatnio widzieliśmy w Zelmerze 268, w polskim modelu Zelmer 268, nawet nie jest to przewodami ze sobą połączone. Także tutaj mam zdjęty ten zwijacz przewodu, który chyba w ten sposób działa. Wyczyścimy to oczywiście wszystko. Tutaj mam teraz pokrywę silnika i mam wyłącznik obsługiwany tym dużym przyciskiem. Po prostu jak naciskam ten przycisk, to jednocześnie naciskam tutaj na ten położony wewnątrz wyłącznik. No to jest przycisk zwijacza przewodu, który naciska tam na taki element na zwijaczu. Tutaj jest to gniazdko, do którego można było podłączyć pewnie jakieś akcesoria, jakieś elektroszczotki. Jest tutaj też ta pomarańczowa kontrolka, która prawdopodobnie świeciła się podczas pracy odkurzacza. I to jest wszystko. Tutaj jeszcze jest jakiś przewód podłączony do jakiegoś elementu. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, co to właściwie jest. Aha, i tutaj chyba wychodzi taka rurka. Wydaje mi się, że ta rurka łączy tę część odkurzacza albo z komorą worka na kurz, albo z tą regulacją znajdującą się z przodu i ona służyła albo do tego mechanizmu automatycznego wyłączania odkurzacza, albo do kontrolki zapełnienia worka na kurz. Jeszcze to sobie później na spokojnie obejrzymy.
O, spróbuję Wam tutaj jeszcze raz pokazać do kamery zasadę działania tego zwijacza przewodu. Tutaj troszeczkę niewygodnie jest palcem wcisnąć na górze. O. Momencik, tutaj mogę zdjąć filtr z wylotu powietrza, tę kratkę i filtr. Tutaj mamy wylot powietrza. Tu właściwie nie mogę niczego więcej odkręcić, to jest chyba przynitowane. Mam teraz w tej pokrywie silnika tutaj 4 śrubki. Spróbuję je odkręcić, właściwie 1, 2, 3, 4, tu jest jeszcze jedna. Spróbuję je odkręcić i zobaczymy, czy wtedy całą tę pokrywę zdejmiemy. Nie wiem, czy ten element nie będzie mi przeszkadzał w demontażu, no ale jakoś musi być to rozwiązane, żeby dostać się do silnika. Przyznaję, że nie wiem w tym momencie, do czego służy tutaj ta dźwigienka, którą można delikatnie odsunąć, ale może to się wyjaśni w trakcie dalszego demontażu. Troszkę będzie to teraz niewidoczne, ale ja po prostu odkręcam te 4 śrubki. Nie mam jak inaczej tego odkurzacza tutaj postawić, tak żeby było to dobrze widoczne. 1, 2, 3, 4. Wyjąłem tutaj wszystkie te śrubki i teraz jestem rzeczywiście w stanie, odgiąłem też tę klamerkę tutaj i teraz faktycznie jestem w stanie tę pokrywę przynajmniej częściowo podnieść, ale chciałbym ją stąd całkowicie wyjąć. Wydaje mi się, że w tym celu muszę zdemontować też to gniazdko, bo ono mi tutaj jednak przeszkadza. To gniazdko jakiejś dodatkowej, nie wiem, turboszczotki. Jak to zrobić? Chyba trzeba tutaj odgiąć z boku jakieś 2 klamerki. Zaraz spróbuję to delikatnie zrobić. O, dobrze. Z jednej strony. O. Odczepiłem to gniazdko. Fajnie. I teraz całą tę pokrywę. Momencik. O, teraz całą tę pokrywę mogę zdjąć. Tutaj mam. Jeszcze dobrze by było, prawdę mówiąc, tę kontrolkę pomarańczową jakoś stąd wyjąć, ale nie jestem pewien, jak ona się wyjmuje. Po prostu spróbuję to wszystko troszeczkę na bok odchylić. I mam tutaj pokrywę całego silnika. Właściwie to najlepiej byłoby to wszystko stąd odczepić. Momencik. Ten przewód mogę odczepić stąd, a tu jest jeszcze jeden przewód, który mogę odczepić stąd od wyłącznika. No to zróbmy tak w takim razie. Pozwoli nam to zdjąć całkowicie pokrywę. Ten mam odczepiony tutaj od wyłącznika. Mogę go tędy przeprowadzić tak, żeby tylko go później nie pomylić. I tu mam jeszcze jeden przewód doprowadzony do tych styków zwijacza przewodu, który też stąd, ja je jednak oznaczę, ten, który był do zwijacza przewodu, zaraz sobie jakąś kolorową taśmą klejącą, na przykład, nie wiem, na czerwono oznaczę, będę wiedział, że ten drugi jest do wyłącznika. O, tutaj oznaczyłem sobie ten przewód, który jest do zwijacza podłączony czerwoną taśmą izolacyjną, on jest tutaj od spodu podłączany, a teraz mogę w takim razie to wszystko stąd, może nawet tego przewodu nie trzeba będzie całkiem, nie, jednak trzeba będzie go stąd całkiem wysunąć. No to go wysuńmy, tylko musi on tędy jakoś przejść. O, tędy, tędy, tędy. Tutaj go wyciągam. O, fajnie. I teraz to mogę odłożyć. Mogę zdjąć tutaj pokrywę silnika. Momencik. O, może przepraszam, jak z tej strony postawię odkurzacz, to będzie to lepiej widoczne. Tutaj tę pokrywę odchylam. Zdejmuję tę całą plastikową obudowę. Mam już tutaj bardzo ładnie widoczny cały ten silnik zamocowany w środku odkurzacza.
Spróbujmy teraz wyjąć silnik ze środka, ponieważ od strony kamery nie jest to zbyt dobrze widoczne. Ja pokażę Wam tutaj z boku jeszcze ujęcie zrobione z telefonu. O, mam już cały silnik wyjęty z wnętrza odkurzacza. Myślę, że tutaj bardzo fajnie widać te elementy odkurzacza, przynajmniej główne części rozłożone na blacie. Mamy obudowę odkurzacza. Teraz jest ona już dosyć leciutka, bo wszystkie ważne części, takie jak silnik, jak zwijacz przewodu, odłączyliśmy. Tutaj mamy jeszcze tę obudowę silnika wykonaną z przezroczystego plastiku. Tutaj mamy oczywiście silnik. Za chwilkę zresztą zwrócę Waszą uwagę na konstrukcję tego silnika, bo jest to dosyć ciekawa rzecz. Tutaj mamy zwijacz przewodu, pokrywę czy tam obudowę silnika, filtr, kratownicę, worek na kurz, trochę śrubek. To jest właściwie wszystko. W dosyć łatwy sposób udało się ten odkurzacz rozmontować, przynajmniej na te główne elementy. Troszeczkę miałem tutaj kłopotu z tą pokrywą silnika, ale teraz jak już wiem, jak to jest zrobione, to uważam, że można to dosyć łatwo i szybko przy kolejnym tego typu odkurzaczu rozmontować. Powiedziałem, że chciałbym zwrócić Waszą uwagę na silnik, bo on jest ciekawy. Może zdejmę tę gąbkę na chwileczkę. Zobaczcie, czy Wam ten silnik czegoś przypadkiem nie przypomina. Tutaj mam typowy z lat 80. polski silnik typu 300. Bardzo często się z nimi spotykamy. Ostatnio nawet wymienialiśmy łożyska w tego typu silniku. I zobaczcie, na pierwszy rzut oka one nie są może identyczne, ale widać jednak bardzo podobieństwo pomiędzy tymi konstrukcjami. Warto zwrócić uwagę tutaj na tę obudowę łożyska, na te szczotkotrzymacze, w ogóle na całą tę aluminiową obudowę. No, tak na pierwszy rzut oka z wyglądu te silniki są do siebie bardzo, bardzo podobne. Pewnie znowu ktoś się zacznie oburzać, kiedy zacznę mówić o PRL-owskich kopiach zachodnich urządzeń, no ale nie sądzę, że to podobieństwo konstrukcyjne pomiędzy tymi silnikami jest przypadkowe, a jak widać jednak konstruktorzy z rzeszowskiego Zelmeru przy opracowywaniu swoich kolejnych konstrukcji silników korzystali jednak z najlepszych światowych wzorców. Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, że na tym silniku znajduje się taki malutki kondensator przeciwzakłóceniowy szwedzkiej marki Rifa. To była firma założona jeszcze podczas II wojny światowej, tak jak przeczytałem, chyba w 1942 roku. Później na przełomie lat 40. i 50. była wykupiona przez Ericssona. PMZ 2031, tu jest jeszcze jakieś oznaczenie C177 z boku. Tak się teraz zastanawiam, nie wiem, czy to 77 może być datą produkcji. Nie wiem tego niestety zupełnie. Na samym silniku nie ma żadnego oznaczenia typu, jest tylko taka naklejeczka 111 525/74. No nie wiem, może to byłaby też data produkcji, aczkolwiek tak jak czytałem, w większości przypadków te odkurzacze produkowano od 75 roku, chociaż faktycznie na tabliczce znamionowej jest numer serii chyba 1,74, czyli no może znowu wskazywałoby to na 74 rok produkcji. No niestety o tych Electroluxach z lat 70. zbyt mało wiem i liczę tutaj bardzo na Wasze podpowiedzi. Też na tym silniku, tak jak powiedziałem, nie ma tutaj żadnych oznaczeń typu. Na naszych silnikach typu 300 były przynajmniej tutaj ładnie wybite wszystkie oznaczenia, właściwości silnika, nazwa producenta, typ silnika i tak dalej. Tutaj tego wszystkiego nie ma. Zaglądałem też tutaj na tę obudowę układu ssącego, ale tutaj też żadnych dodatkowych oznaczeń już nie ma. Tutaj też niczego więcej nie widzę. Tutaj są jeszcze jakieś oznaczenia, nie wiem, być może dotyczące aluminium, z którego ten silnik jest wykonany. W każdym razie bardzo, bardzo solidna produkcja. Pomyślałem sobie, że warto byłoby zobaczyć, jak tutaj wyjmowało się szczotki. No nie może to być jakoś bardzo skomplikowane, bo jednak szczotki to jest element, który co jakiś czas wymaga wymiany. Odginam tutaj taką blaszkę. No i tu jeszcze muszę odgiąć te dwie malutkie blaszki. Chwileczkę. Ostrożnie, bo ta szczotka może już wyskoczyć zaraz. No. I wyciągamy szczotkę. Gdzie ona tam jest? Jakoś
No, jakoś tam się zablokowała w środku niestety. A jak będzie z tą drugą? Też strasznie mocno tam siedzą te szczotki. No to pod względem wymiany szczotek jednak trzeba przyznać, że Zelmer czy silniki typu 300 w Zelmerach były łatwiejsze w obsłudze. O, tutaj udało mi się tę szczotkę wyjąć. Ta druga też tutaj się rusza, ale mam wrażenie, że o tu musiałbym troszeczkę rozgiąć jeszcze ten szczotkotrzymacz, bo ona gdzieś tu na końcu się blokuje. Natomiast jest mniej więcej tej samej długości. Tak jak patrzę, zaraz chciałbym zobaczyć, jakiej wielkości, jakich rozmiarów jest ta szczotka. W szerszym miejscu to będzie 9 mm na 6 mm. 9 na 6. Ok, wkładam tę szczotkę z powrotem. Przyznaję, że strasznie mi tutaj dzisiaj marzną ręce w warsztacie. Dawno nie grzałem, w nocy jest teraz praktycznie co noc po minus 12 stopni. I tutaj się dosyć mocno wychłodziło. A ze zmarzniętymi rękami trochę trudno się, zwłaszcza takie precyzyjniejsze prace, wykonuje. Ok, wziąłem sobie ten silnik na chwileczkę do domu, bo tam jest cieplej i już mam te szczotki zamontowane. Zaginam tutaj wszystkie te blaszki. W tych naszych silnikach typu 300 wyraźnie prościej się te szczotki wyjmuje, chociaż tutaj też oczywiście nie jest to bardzo skomplikowane. Przed zamontowaniem tego silnika w odkurzaczu chciałbym go jeszcze króciutko wypróbować. Być może wystarczy do tego taki stary 24V transformator bezpieczeństwa. Przewód mam już podłączony do transformatora. Włączę teraz zasilanie transformatora. No i wirnik silnika zaczyna się obracać. Nawet bardzo delikatnie już tutaj troszeczkę to powietrze zaczyna wylatywać, ale bardzo delikatnie przy tym napięciu i przy tych niskich obrotach. No w każdym razie wiemy, że silnik jest sprawny. Dobra, wyłączam i możemy ten silnik montować ponownie w obudowie odkurzacza. Przepraszam, tutaj jeszcze zanim zamontujemy ten silnik w obudowie, chciałem na chwileczkę jeszcze wrócić do tego bardzo wyraźnego podobieństwa do polskich silników typu 300. Myślę, że też nie ma co się obrażać, jeżeli ktoś jest pasjonatem urządzeń z PRL-u, a ja pokazuję tutaj, że te polskie silniki były jednak w wyraźnie ewidentny sposób wzorowane na silnikach zachodnich, w tym przypadku na silnikach od Electroluxów, bo nie musi to wcale oznaczać, że była to jakaś ordynarna kopia. Być może, tego nie wiem, ale być może faktycznie wykupiono jakieś rozwiązania licencyjne z tych silników. Pamiętajmy, że to są silniki z połowy czy z drugiej połowy lat 70. Te silniki typu 300 były popularne przede wszystkim w latach 80., więc w odkurzaczach Electrolux była to już technologia przestarzała. Z pewnością w tych odkurzaczach Electrolux z lat 80. stosowano już nowszego rodzaju silniki. Te doskonale sprawdzały się w Zelmerach przez całe lata 80. Więc w sumie jest to nawet bardzo fajne nawiązanie do jednak klasyki odkurzaczy i ich technologii, bo Electrolux może spokojnie uchodzić za taką markę, która wprowadziła po raz pierwszy wiele różnych rozwiązań, które dopiero później były stosowane w innych odkurzaczach, także w polskich odkurzaczach. Pamiętajmy, że wiele tych polskich silników, na przykład silniki typu SK5, były z kolei wzorowane na niemieckich silnikach, a z kolei silniki typu Silma RH 5500, tak jak ten chyba w ogóle nawet z początku lat 90., z 93 roku. Te silniki były od lat 70. produkowane na licencji Hitachi i też się bardzo dobrze sprawdzały przez całą końcówkę lat 70., przez lata 80. aż do początku lat 90. Także przyznaję, że mnie najbardziej zawsze ciekawi szukanie w polskich urządzeniach takich nawiązań do techniki zachodniej, do techniki stosowanej już wcześniej w innych krajach, w innych modelach, w innych markach urządzeń. No dobrze, postawiłem teraz obudowę tego odkurzacza troszeczkę inaczej, bo tak jak to stało poprzednio, to jednak bardzo ta część zasłaniała. Teraz stoi odkurzacz na krześle poniżej blatu, teraz myślę, że będzie to lepiej widoczne. Możemy ten odkurzacz włożyć do środka. Jeszcze mam z boku telefon, także z innego kąta
czy z innego ujęcia też będzie można ten montaż zobaczyć. Wkładam silnik do środka, tak jak sobie, może najpierw włożę tutaj tę gumową uszczelkę, tak jak sobie popatrzyłem na zdjęcia z demontażu, to tym kondensatorem przeciwzakłóceniowym do dołu był ten silnik włożony. I tak samo go tutaj wkładam, ładnie w tę uszczelkę. Nawiasem mówiąc, ja troszeczkę ten silnik wyczyściłem, wnętrze odkurzacza troszkę wyczyściłem, ale on był naprawdę czysty w środku, także te worki na kurz najwyraźniej są bardzo, bardzo skuteczne. Tutaj muszę się Wam przyznać do pewnego błędu, mianowicie zacząłem już montować tę plastikową obudowę silnika tymi otworkami do góry, bo wydawało mi się logiczne, że powinny być one skierowane tu w stronę wylotu powietrza. Natomiast jak później próbowałem założyć tę plastikową obudowę z tego przeźroczystego plastiku, to ona mi tutaj nie wchodziła. Popatrzyłem sobie jeszcze na zdjęcia, no i faktycznie powinno to być założone w tę stronę, czyli to powietrze wylatuje tędy, rozchodzi się w tej komorze silnika i dopiero trafia do wylotu powietrza. Myślę, że teraz pójdzie to o wiele lepiej, założenie tej pokrywy. No dobrze, to teraz zakładam tę pokrywę z przeźroczystego plastiku, tylko muszę tutaj połączyć jeden z tych przewodów, ten oznaczony czerwoną taśmą, z tym stykiem od zwijacza przewodu. Chwileczkę. Ok, połączony. A ten drugi wyprowadzam tutaj przez otworek na zewnątrz, bo on będzie połączony z wyłącznikiem. Zobaczmy, czy teraz będzie łatwiej założyć tę pokrywę. Poprzednio jak włożyłem tę plastikową obudowę silnika odwrotnie, to w ogóle nie mogłem tutaj tego spasować. Teraz nie ma w ogóle problemu. Ważne, żeby nie robić nic na siłę, tylko spróbować znaleźć przyczynę błędu. Na szczęście popatrzyłem sobie na zdjęcia i zobaczyłem, w czym leżał problem. Teraz nie ma to już, nie ma tutaj już żadnego problemu. Czyli tak, jedna śrubka, druga śrubka, trzecia śrubka, czwarta. Przykręcam. Tutaj wszystko weszło, chyba tak. No, wniosek jest taki, że jeżeli w Electroluxie coś nie pasuje, to prawdopodobnie jest założone w zły sposób, bo jak się założy wszystko w dobry sposób, to powinno wszystko bardzo ładnie pasować. Ok. Teraz mogę założyć to gniazdko już. No dobrze, i tutaj już ten styk do wyłącznika też mam połączony. Przez chwilkę musiałem tutaj poprawić, bo mi się zsunęła z przewodu cała ta tulejka, ale już ją z powrotem nałożyłem, zacisnąłem, nasunąłem tutaj na ten wyłącznik. Powinno być tutaj wszystko połączone. Została mi jeszcze tutaj jedna śrubka, która trzyma ten. Mam wrażenie, że jest to jakiś wyłącznik krańcowy i chyba nawet wiem już, do czego on służy. Zaraz to sobie obejrzymy. Dobra. Przykręcam tutaj też tę nakrętkę, tę śrubkę właściwie. Tutaj trzeba jeszcze pamiętać o tej rurce. Ja o niej zapomniałem, ale na szczęście ona była tak płytko, że udało mi się ją pensetą tutaj wyciągnąć. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ten wyłącznik krańcowy z taką dźwigienką to był wyłącznik, który wyłączał odkurzacz w momencie, kiedy, otwieraliśmy tę pokrywę worka na kurz. Gdybyśmy na przykład przy włączonym odkurzaczu ją otworzyli, to tutaj jest taki, nie wiem, przycisk. Zobaczcie, który jest sprzężony tutaj z tą dźwigienką z tyłu i wydaje mi się, że w tej pozycji wszystko jest włączone, odkurzacz pracuje, natomiast jeżeli otworzymy tę pokrywę, tutaj ten sztyft, ten przycisk wyjdzie na zewnątrz, tutaj ta dźwigienka naciśnie na ten wyłącznik krańcowy i prawdopodobnie wyłącza wtedy odkurzacz. Zaraz to sobie wypróbujemy, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili, na jakiej zasadzie funkcjonowała ta regulacja wyłączania odkurzacza przy na przykład tak jak teraz, tylko częściowo zapełnionym worku na kurz. Jak to właściwie działało? Zaraz sobie to w praktyce spróbujemy prześledzić. Dobra, to myślę, że możemy teraz założyć ten zwijacz przewodu i zrobić po prostu test
tego odkurzacza już po zmontowaniu. Jeszcze raz tak patrzę, tak, tutaj te styki mamy połączone, tam ten przewód prowadzący do zwijacza przewodu połączyliśmy, mam nadzieję, że on się nie wysunął. Tutaj wyłącznik działa, tutaj wszystko jest ok, ta rurka wystaje, wszystko jest tak jak było, to gniazdko jest tam równiutko zamontowane. No to możemy chyba zakładać zwijacz przewodu. Może ja go jeszcze tylko troszeczkę tutaj wytrę, bo on jest nieco zakurzony. Ok. Zakładam tutaj tę tylną pokrywę razem ze zwijaczem. No. Tutaj już pasuje. Tutaj chyba jeszcze nie do końca. Patrzę, żeby tu jakichś przewodów nie przyciąć. Aha, te przewody być może tak powinny iść bardziej tędy. Zobaczmy teraz. O, teraz ładnie weszło. Tak, tam dwa przewody blokowały. To chyba wszystko jest ok. Tutaj wszystko siedzi. No to bierzemy te dwie śruby i przykręcamy. Nie widzę żadnych części na stole warsztatowym, o których mógłbym zapomnieć. Dobra. Jest to przykręcone. Zobaczymy zaraz, czy wszystkie mechanizmy działają. Odkurzacz mam tutaj zmontowany. Mogę teraz założyć jeszcze ten filtr na wylocie powietrza. No, chyba się to już ładnie trzyma. Wyłącznik. Zobaczmy, czy działa zwijacz przewodu. Tak, wszystko działa. No to teraz najważniejsze, czy w ogóle działa ten odkurzacz, czy dobrze połączyliśmy tutaj wszystkie przewody. Co się dzieje? Aha, nie mam worka na kurz. Dobrze, w takim razie wkładam worek na kurz. Prawdopodobnie bez worka ten odkurzacz nie ruszy. Zobaczmy teraz. Tak. A zobaczmy, czy faktycznie wyłączy się, jeżeli podczas pracy odkurzacza otworzę tutaj tę pokrywę. Tak. Po wciśnięciu tego elementu powinien zadziałać. Tak, czyli wiemy już na pewno, do czego służył ten malutki krańcowy wyłącznik tutaj, który był z tyłu. A czy faktycznie bez worka na kurz on nie będzie działał? No faktycznie, zobaczcie. Gdzie tutaj jest? To jest chyba, aha, to jest chyba czujnik braku worka na kurz. Wkładam worek na kurz, zamykam, włączam. Naprawdę super działa ten odkurzacz. Tutaj chyba bardzo fajnie widać, jak działa ten czujnik, czy w odkurzaczu znajduje się worek. Zobaczcie, tutaj jest taki plastikowy element, który po zamknięciu pokrywy naciska, o tu nawet widać chyba w to miejsce, naciska na worek i wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli ten worek wyjmę, to ten element nie jest wtedy przez nic wciśnięty do środka, no bo tutaj jest wolna przestrzeń. Wtedy tutaj jest taka plastikowa klapka, która nie jest w stanie nacisnąć na ten metalowy sztyft. On nie jest wtedy wciśnięty i odkurzacz w tej pozycji się nie włącza. To już widzieliśmy. Natomiast jeżeli włożę tutaj do środka worek na kurz, wtedy worek będzie naciskał na ten element będzie trzymał, bo on jest połączony tą plastikową
klapkę, ona będzie naciskała na ten wyłącznik i w tej pozycji będziemy w stanie uruchomić silnik odkurzacza. Bardzo fajny mechanizm. Przyznaję, że cały czas ciekawi mnie, na jakiej zasadzie działała ta automatyczna regulacja. Tutaj ewidentnie jest jakiś otworek, tutaj jest jakiś otworek w obudowie. Ja wyjąłem ten worek na kurz, tutaj muszę tylko wyjąć uszczelkę najpierw chyba. Wyjmiemy całą tą plastikową część wypełniającą komorę z workiem na kurz, może najpierw uszczelkę. Zaraz ją z powrotem włożymy. O, teraz mogę wyjąć tę część. Tutaj przez ten otworek po prostu jest dostęp do całej tej komory z workiem na kurz i tutaj na samym końcu jest ta rurka, którą nie wiem, czy to będzie widać, ona tam wystaje. Jest ta rurka, która łączy komorę worka na kurz z tą tylną częścią odkurzacza. Tam widzieliśmy tę rurkę wcześniej. No właśnie, ale jeszcze w jakiś sposób tutaj przez ten otworek powinien następować wzrost podciśnienia, prawdopodobnie tutaj w jakimś regulatorze, który jest połączony z tym pokrętłem. Ja trochę tak gdybam, bo naprawdę nie wiem, jak to jest zrobione i chyba się nie dowiem, jeżeli nie zajrzę tutaj pod tę pokrywę z całym tym pokrętłem. Może zobaczmy, popatrzmy też, jak to jest zbudowane. Tutaj już mogę włożyć, może najpierw założę tę uszczelkę i potem będę mógł ten cały element włożyć do środka. Bardzo ciekawe. Oczywiście można by o tym przeczytać w instrukcji obsługi, ale przyznaję, że takie rozkminianie różnych mechanizmów też jest bardzo ciekawe. Dobra, to mogę włożyć teraz do środka. Tutaj jeszcze tylko ostrożnie, żeby ta uszczelka ładnie weszła ze wszystkich stron. Tutaj weszła. Dobra, to już ładnie tutaj siedzi. Dobra, teraz możemy z powrotem włożyć worek na kurz. Klapa się ładnie zamyka. Ok. Tajemnicą pozostaje dla mnie ta regulacja i wydaje mi się też, że w jakimś filmiku o tym odkurzaczu Electrolux Z325 widziałem, że podczas odkurzania, jak na przykład tutaj zatkało się czy rurę, czy ten otwór wlotowy przy pracującym silniku, to tutaj zaczynała świecić się ta kontrolka. Tutaj najwyraźniej to nie działa, bo nie zauważyłem, żeby ona się świeciła, kiedy blokowałem ten otwór, ale jeszcze to sobie za chwilkę obejrzymy. Natomiast rzućmy może okiem, co znajduje się tutaj w tej przedniej części odkurzacza. Ja po prostu odkręcę 3 śrubki. Być może to pomoże nam rozwikłać sekret tej regulacji. Zdejmuję już tutaj tę metalową pokrywę. Postawiłem sobie też telefon na statywie obok, żeby pokazać z innego ujęcia, jak to wszystko tutaj wewnątrz wygląda. No i teraz tak, tutaj mamy cały ten mechanizm regulacji. I tu mamy jeszcze takie ciekawe urządzenie, które wygląda troszeczkę jak jakaś membranka, jak jakaś pompka czy membranka, połączone z tą blokadą, która sprawia, że odkurzacz po zamknięciu pokrywy z założonym workiem może działać. I teraz wydaje mi się, nie jestem tego na 100% pewien, ale wydaje mi się, że jeżeli tutaj w komorze worka na kurz wzrasta podciśnienie, a wraz z coraz bardziej zapełniającym się workiem tutaj podciśnienie robi się coraz wyższe, to przez ten otworek połączone jest to z tym regulatorem, a tutaj chyba jest taki kanalik, którym ten regulator połączony jest z tą malutką membranką i wzrastające podciśnienie w zależności od ustawień tego regulatora zasysa tutaj tę membrankę i jednocześnie sprawia, tak mi się przynajmniej wydaje, że ta blokada odkurzacza, która sprawia, że odkurzacz jest włączony, połączona z tym wyłącznikiem krańcowym na samym końcu, już to oglądaliśmy, wydaje mi się, że po wciśnięciu tego elementu zwalniana jest ta blokada i odkurzacz po prostu się wyłącza. Czyli, jeżeli dobrze to po tym mechanizmie zidentyfikowałem, faktycznie przy ustawieniu tutaj odpowiedniej wartości tym pokrętłem, jeżeli to wszystko dobrze funkcjonuje,
to od pewnego momentu zapełnienia worka odkurzacz prawdopodobnie powinien się wyłączyć. Ja robiłem test praktyczny i nie za bardzo to zadziałało, to znaczy niezależnie od tego, jak tutaj pokręciłem tym regulatorem, jak zatkałem tutaj dopływ powietrza do odkurzacza, to nie miało to żadnego wpływu. Być może jakbym ten worek troszeczkę, no nie wiem, wypełnił, to może by to miało na to jakiś wpływ, ale w każdym razie ten odkurzacz przy żadnym ustawieniu się nie wyłączał. No nie wiem, może na przykład ta membranka tutaj sparciała już i cały ten mechanizm nie działa prawidłowo. Trzeba by to odkręcić, te dwie śrubki i obejrzeć dokładnie tę membrankę, ale i tak nie mam takiej w tej chwili na wymianę. Natomiast trzeba będzie jeszcze się tym zająć, może w jakimś innym odkurzaczu tego typu, zobaczyć, porównać. Wydaje mi się, że tak to właśnie funkcjonowało, że w zależności od ustawień tego regulatora mniej lub bardziej czuła była ta membranka i po wciągnięciu tego elementu odblokowywała tę blokadkę i odkurzacz po prostu się wyłączał. Dobra, ja to spróbuję teraz ponownie zmontować i zrobimy jeszcze raz test tego odkurzacza. Aha, i jeszcze nie do końca jasne pozostaje dla mnie ta funkcja tej rurki, która łączy komorę worka na kurz z tą drugą częścią odkurzacza, w której znajduje się lampka kontrolna. Wydaje mi się, że tam też musi być jakiś mechanizm, który przy wzrastającym podciśnieniu zapalał tę lampkę kontrolną, sygnalizując jednocześnie, że worek jest już zapełniony. Aha, to muszę wcisnąć, dobrze. Wydaje mi się, że tutaj wszystko jest już wpasowane. Mogę teraz przykręcić tutaj te 3 śruby. I zamykam pokrywę. OK. Odkurzacz mam ponownie zmontowany i podłączony do zasilania. Tutaj tę regulację ustawiam, no nie wiem, na 2 takie kreseczki włączę. Nie wiem, wydawałoby mi się, że jeżeli zacznę tutaj blokować dostęp powietrza, tu wzrośnie podciśnienie, powinien wtedy zadziałać ten mechanizm wyłączenia odkurzacza, ale najwyraźniej to z jakiegoś powodu nie działa, tak jak powiedziałem, albo ja coś źle zidentyfikowałem, albo na przykład tamta membranka jest już sparciała i ta pompka po prostu nie działa, nie zwalnia tutaj tej blokady, która wyłączałaby odkurzacz. Natomiast samo to otwieranie pokrywy podczas pracy odkurzacza działa. O, w ten sposób wyłączamy odkurzacz. Teraz działa ponownie. To, co mnie prawdę mówiąc jeszcze interesuje, to jest ta kontrolka, która świeci się w momencie, kiedy odkurzacz jest podłączony do zasilania, natomiast gaśnie w momencie, kiedy uruchomię silnik. Wydawało mi się, prawdę mówiąc, że na jakimś filmie o tym odkurzaczu tego typu widziałem, że w momencie, kiedy blokowany był tutaj dopływ powietrza do odkurzacza, kiedy na przykład, nie wiem, odkurzaliśmy jakiś dywan i ssawka bardzo przyssała się do podłogi, albo kiedy zapełniał się worek na kurz, zaczynała się świecić też podczas pracy odkurzacza ta kontrolka, tak jakby była sygnalizatorem zapełnienia worka, ale tutaj tak się nie dzieje. I teraz ciekawi mnie, czy też jest tu uszkodzony jakiś mechanizm tej kontrolki, czy po prostu w ogóle w ten sposób to nie działało. To jest znowu moment, w którym brakuje mi instrukcji obsługi, w której byłoby to ewentualnie opisane i chciałem Was tutaj też prosić o Wasze porady. Oglądaliśmy na przykład taki radziecki odkurzacz Ural, w którym właśnie w momencie zatkania czy wypełnienia worka na kurz, czy zatkania dopływu powietrza zaczynała się świecić kontrolka, ponieważ był tam taki sprytny właśnie podciśnieniowy czujnik zapełnienia worka. Tutaj, prawdę mówiąc, kiedy odkręciliśmy cały ten zwijacz przewodu, wyjęliśmy go, takiego mechanizmu nie widziałem. Możemy ewentualnie jeszcze raz szybko rzucić na to okiem.
No mam ten element jeszcze raz zdemontowany i tak prawdę mówiąc to co? Tutaj mamy tę kontrolkę pomarańczową, ona łączy się, jeden przewód łączy się tutaj z tym wyłącznikiem, drugi przewód przez to gniazdko jakieś nie wiem, elektroszczotki łączy się z tym wyłącznikiem. Nie ma tutaj żadnego innego elementu, który mógłby być czymś w rodzaju czujnika podciśnienia. Tutaj co prawda jest ta rurka, która łączy tę część odkurzacza z komorą worka na kurz, czyli jeżeli tam wzrasta podciśnienie, to tędy też zaczyna być zasysane powietrze. Natomiast nie widzę żadnego wpływu na jakiekolwiek funkcjonowanie elementów w tej części odkurzacza, chyba że było tutaj jeszcze coś, czego nie ma zamontowane, na przykład tu gdzieś w tej części, co było połączone też z tą kontrolką i wtedy wzrost podciśnienia w odkurzaczu powodowałby świecenie tej kontrolki, ale jeżeli tutaj jakiś taki element był, no to najwyraźniej został on kiedyś wymontowany. Musiałbym to zobaczyć w jakimś innym odkurzaczu tego samego typu. No i jeszcze raz na koniec odkurzacz zmontowany, podłączony do zasilania, kontrolka się świeci. Odkurzacz ładnie działa, trochę żałuję, że nie mam do niego akcesoriów, węża, szczotki, bo moglibyśmy zrobić próbę odkurzania. Jeszcze zobaczę, czy od jakichś innych odkurzaczy. Czasami tutaj wąż nie będzie do tego Electroluxa pasował, ale chyba niestety takiego nie mam. Ale może nawet od zwykłego Zelmera uda nam się tutaj włożyć wąż. Przepraszam na chwilkę. Tak, wystarczyło tylko owinąć takim plastrem końcówkę węża od zwykłego Zelmera, żeby troszkę zwiększyć średnicę i bardzo dobrze tutaj pasuje. Całkiem ładnie ten Electrolux Z325 pracuje, jestem z niego zadowolony. Oczywiście kiedyś chętnie wypróbuję go z oryginalnymi akcesoriami. Na koniec chciałem Wam oczywiście bardzo podziękować za ten wspólny przegląd tego odkurzacza Electrolux Z325 gdzieś z połowy czy z drugiej połowy lat 70. Myślę, że udało nam się całkiem fajnie prześledzić konstrukcję tego odkurzacza. Bardzo mnie zaskoczyło i to było jedna z ciekawszych rzeczy w tym odcinku dla mnie. Podobieństwo silnika, który znajduje się w tym odkurzaczu z polskimi silnikami typu 300 z lat 80. Ewidentnie w jakiś sposób te silniki konstrukcyjnie nawiązują do tych starych silników Electroluxów. Myślę, że prześledziliśmy też, w jaki sposób ewentualnie może działać tutaj ta regulacja w odkurzaczu, aczkolwiek w praktyce mam wrażenie, że nie spełniło to swojej roli. Być może jakiś element tutaj jest uszkodzony. Nie do końca też wiem, czy faktycznie był ten odkurzacz wyposażony w taki wskaźnik zapełnienia worka, który powodował, że od pewnego momentu zaczynała się świecić tutaj ta kontrolka, tak jak chyba na jednym z filmów widziałem. Być może brakuje tutaj jednak jakiegoś elementu w tym odkurzaczu. To będę musiał dopiero porównać z jakimś innym egzemplarzem takiego modelu odkurzacza. No tutaj w kilku miejscach poruszałem się troszeczkę jak dziecko we mgle, bo jest to pierwszy tego typu, w cudzysłowie, nowszy Electrolux, który tutaj miałem okazję oglądać. Do tej pory, tak jak już wspominałem, oglądaliśmy przede wszystkim modele z lat międzywojennych, ale to jest właśnie fajne, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, to ja dużo się na podstawie tego odkurzacza dowiedziałem i już kolejne z tego czasu myślę, że będzie dużo łatwiej oglądać, a w jednym z następnych odcinków zajmiemy się też tym Electroluxem 730. Jestem również bardzo ciekawy, bo tutaj są też jakieś zaskakujące automatyczne elementy kontrolne, których działanie jest dla mnie w tej chwili niejasne, także będzie to też, myślę, fajny odcinek.
Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Liczę na wszystkie podpowiedzi, uwagi od osób, które lepiej znają się na funkcjonowaniu tego typu odkurzaczy. No a ja jeszcze raz bardzo dziękuję Jackowi za wypożyczenie obydwu tych Electroluxów do prezentacji na kanale i bardzo się cieszę, że być może w najbliższej przyszłości uda się też nie tylko zwrócić te odkurzacze do kolekcji Jacka, ale też całą tę wielką, imponującą kolekcję Electroluxów obejrzeć i obejrzeć sobie przegląd modeli z różnych dziesięcioleci. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach o Electroluxach i nie tylko o Electroluxach.